There you are. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. Pojawienie się Maggie Robertson, odtwórczyni roli Alciny Dimitrescu na pokazie Summer Game Fest, napełniło nasze serca nadzieją. Mimo że Capcom wielokrotnie wystawiał naszą cierpliwość na próbę, po miesiącach oczekiwań, licznych zapowiedziach, plotkach i spekulacjach, 9. odsłona serii Resident Evil w końcu została oficjalnie zapowiedziana. Chociaż najnowszy zwiastun nie zdradzał zbyt wielu szczegółów, wyraźnie był skierowany do najbardziej zagorzałych fanów tego uniwersum. Grał na nostalgii, jednocześnie wprowadzając nowe elementy oraz akcenty. Jestem Mr. Evil i zapraszam Was do szczegółowej analizy zwiastunu Resident Evil Requiem. Podczas niej wyciągniemy kluczowe informacje, podzielimy się ciekawostkami i wysnujemy kilka teorii, aby wszystko zaczęło nabierać konkretnego kształtu. Na dobry początek skupmy się na tym, co już wiemy. 4 lata minęły od premiery Resident Evil Village, więc nadszedł czas na kolejną odsłonę z serii. Resident Evil 9 Requiem ze sprytnie wplecioną w podtytuł 9 w miejsce litery Q zadebiutuje 27 lutego 2026 roku na konsolach PlayStation 5, Xbox Series XS oraz na platformie Steam PC. Warto podkreślić, że po ogromnej burzy, jaka wybuchła w naszym kraju przez brak języka polskiego w Resident Evil Village i remake'u 4. części, twórcy za pośrednictwem Steam zapewnili, iż nowa gra będzie dostępna z polskimi napisami i miejmy nadzieję, że ta decyzja się nie zmieni. Produkcja utrzymana jest w duchu survival horroru z elementami akcji. Co do rodzaju kamery, nie otrzymaliśmy 100% odpowiedzi, jednak tagi na Steam mogą sugerować, że prawdopodobnie pojawi się perspektywa pierwszoosobowa oraz widok zza pleców. Główną bohaterką jest Grace Ashcroft, agentka Federalnego Biura Śledczego, która zostaje przydzielona do rozwiązania zagadki nietypowych morderstw. Ofiary łączy jedna wspólna cecha – tajemnicza choroba. Wszystkie poszlaki prowadzą do hotelu w Renwood, miejsca, gdzie 8 lat wcześniej w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowano matkę Grace. To właśnie w tym hotelu, wśród spoczywających tam zmarłych, miejsce to staje się koszmarem dla żywych. Podtytuł nowego Resident Evil Requiem ma bardzo symboliczne znaczenie. Nawiązuje do motywu śmierci, końca i być może również rozliczenia. Słowo Requiem pochodzi z łaciny i oznacza mszę za zmarłych. W kontekście gier, szczególnie horrorów, często jest używane do podkreślania poczucia straty, żałoby lub ostatecznego zakończenia jakiejś ery. W przypadku Resident Evil 9 oficjalne hasło gry to Requiem dla zmarłych, koszmar dla żywych. Sugeruje to, że gra będzie koncentrować się na konsekwencjach wcześniejszych wydarzeń i ofiar, które pociągną za sobą wirus. Według słów wydawcy, postęp technologiczny i bogate doświadczenie zespołu deweloperskiego składają się na historię z interesującymi postaciami i rozgrywką, która wciąga jak nigdy dotąd. Sięgnijmy głębiej i przyjrzymy się szczegółowo zwiastunowi sekunda po sekundzie, by lepiej poznać nadchodzącą przygodę. Zanim przejdziemy do szczegółów, chcę podkreślić, że większość z poniższych informacji to moja interpretacja tego, co zobaczyłem w zwiastunie. Proszę, nie traktujcie wszystkiego jako pewnik, jednak w oparciu o drobnostki i interesujące elementy z trailera postaram się bardziej rozwinąć to, co już sami widzieliście, zwłaszcza jeśli nie śledzicie na bieżąco serii Resident Evil lub nie macie ochoty łączyć wszystkich kropek. Scena otwarcia ukazuje nam siedzibę amerykańskiej agencji rządowej Federalnego Biura Śledczego. Z całą pewnością twórcy inspirowali się placówką z San Diego w USA. Może nam to wiele podpowiadać odnośnie miejsca akcji samej gry, sugerując, że część wydarzeń może mieć miejsce właśnie w tym rejonie lub jego okolicach.
Na pierwszym planie widzimy nową osobowość w świecie Resident Evil, szefa sekcji Nathana Dempsey, który pośpiesznie między pracownikami kieruje się do biurka jednej ze swoich agentek. Wśród stosów papierów, różnych akt i dowodów swój raport sporządza Grace Ashcroft, o której opowiemy sobie więcej za chwilę. W raporcie tym Grace wskazuje na 4. ofiarę nieznanej choroby, której ciało odkryto w opuszczonym biurze rządu. Grace! Grace! Grace Ashcroft, Yes? my office. Oh, coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. Pierwsza retrospekcja przenosi nas prawdopodobnie do wnętrza hotelu. Widzimy miejsce zbrodni, pośrodku baru z numerami dowodowymi i taśmami z zakazem wstępu. Nie wiemy, gdzie dokładnie znajduje się to miejsce i czy faktycznie jest to hotel w Renwood, ale z całą pewnością jest to gdzieś w Stanach Zjednoczonych. I know that's where your mother was murdered. Warto na chwilę się zatrzymać i przyjrzeć bliżej Alicie Ashcroft. To jedna z niewielu osób, które przeżyły incydent w Raccoon City i jedna z kilku postaci, którymi gracze mogli kierować w obu odsłonach serii Resident Evil Outbreak. Od czasu premiery tych gier pojawiła się jedynie drobna wzmianka o Alicie w Resident Evil 7. Z artykułu, jaki mogliśmy przeczytać, dowiadywaliśmy się, że w 2016 roku Alyssa prowadziła reportaż w sprawie tajemniczych zaginięć. Gazeta była wówczas traktowana przez graczy raczej jako ciekawostka, lecz jak widać jej postać weszła mocniej do głównej osi czasu, co pozwala nam oficjalnie uznać serię Outbreak za kanoniczną względem numerycznych odsłon. O ile w każdym ze scenariuszy tej gry mogliśmy grać dowolną postacią, tak poszczególne rozdziały były dedykowane konkretnej osobie. W drugiej odsłonie Resident Evil Outbreak to właśnie opuszczony szpital w Raccoon City mocno łączył się z postacią Alycy Ashcroft. Czy w 9. części serii pojawił się na ten temat jakieś odniesienia? Zobaczymy, gdyż im dalej w trailer, tym pojawia się kilka drobnych sugestii lub skutecznych zmyłek ze strony twórców. Kim jest tajemniczy mężczyzna pojawiający się w retrospekcji Grace? Nie wiadomo, ale z całą pewnością jest chory, a wyciekająca ślina i piana z ust mogą sugerować wściekliznę. Dodatkowo nosi płaszcz przeciwdeszczowy, a jak wiemy, jednym z symptomów tej choroby jest wstręt do wody, hydrofobia. Widzimy go za każdym razem z zasłoniętą połową twarzy, w tym oczami, co może wskazywać na kolejny objaw wścieklizny, światłowstręt. Wścieklizna to poważna choroba wirusowa. Zakażona osoba ma zaledwie kilka dni na otrzymanie odpowiedniego leczenia. Po tym czasie szanse na przeżycie drastycznie maleją, prowadząc ostatecznie do śmierci. Szczep wścieklizny może powodować objawy zbliżone do tych, które obserwujemy w zachowaniach zombie. Czy Capcom postanowił wykorzystać jednego z najbardziej niebezpiecznych wirusów na świecie, a może twórcy połączyli dwa wirusy, aby stworzyć coś jeszcze straszniejszego? Przekonamy się wkrótce. Alyssa died 8 years ago.
Alyssa Ashcroft była doświadczoną dziennikarką śledczą, która szczegółowo dokumentowała wszystkie tajemnice związane z korporacją Umbrella oraz wydarzeniami w Raccoon City podczas wybuchu wirusa T, gdzie współpracowała z dobrze nam znanym Benem Bertoluccim. Mimo że jej relacje były obszerne, artykuły opublikowane tuż po zniszczeniu miasta były traktowane przez społeczeństwo jako fantastyka i wytwór wyobraźni autorki. Po upadku Umbrelli wciąż trwały poszukiwania sprawców różnego kalibru, od elitarnych członków organizacji po osoby mniej znaczące, które jednak mogły mieć powiązania z korporacją lub próbowały wykorzystać jej dzieła do własnych celów. To właśnie Alyssa, prawdopodobnie tropiąc jedną z takich podejrzanych osób, natrafiła na ślady, które zaprowadziły ją do hotelu w Remwood. Kiedy dokładnie? Jeśli przyjmiemy, że artykuł z Resident Evil 7 datowany na styczeń 2016 roku był jej ostatnim, jaki napisała, to akcja gry z Grace dzieje się między 2024 a 2026 rokiem, a śmierć Alyssy miała miejsce 8 lat wstecz. Capcom często celuje fabularnie z premierą gier Resident Evil w ten sam rok, w którym dany tytuł debiutuje. Perhaps it's time for you to face the past. Kilka scen, w tym jedna prawdopodobnie z zewnątrz oraz szczególnie ta z wnętrza hotelu, budzi nasze skojarzenia z Resident Evil 7 i sekcją Donny Beneviento z Resident Evil Village. Raczej nikogo to nie powinno dziwić. Plotki od dłuższego czasu sugerowały, że 9 będzie powrotem po części do estetyki 7 odsłony i korzeni survival horroru, który zdefiniował tę odsłonę. Od siebie dodam, że motyw hotelu kojarzy mi się, skoro już jesteśmy przy Outbreaku, z niewykorzystanym scenariuszem do tej odsłony. A Day in Raccoon miało opowiadać o grupce ocalałych, którzy szukali schronienia w motelu. Aby przejść dalej w scenariuszu, gracz musiał odnajdywać kasety wideo. Sam właściciel motelu był pracownikiem korporacji Umbrella i udzielał sporo informacji podczas przechodzenia rozdziału. Jak widać, Capcom uwielbia wskrzeszać swoje stare pomysły, co miało miejsce przy remake'ach oraz Resident Evil Village. Może się okazać, że ten scenariusz w motelu z Outbreak będzie remixem pomysłów na potrzeby historii Alyssy i Grace. Wspomniałem również o nawiązaniach do scenariusza z opuszczonym szpitalem, w którym była Alyssa. Jeśli przyjrzycie się kadrowi, gdzie znajdują się drzwi z numerem 201, to właśnie pod takim samym numerem w opuszczonym szpitalu w Arkley Alyssa doznała traumy, widząc jak na jej oczach zombie rozszarpuje jej redakcyjnego przyjaciela. Może w ten sposób twórcy tworzą sobie furtkę na przedstawienie Alyssy jako osoby, która zmaga się z traumami, a jej wewnętrzne demony zaczynają się urzeczywistniać. Motyw z widów, wątki paranormalne. Kto wie, a może już zbyt głęboko rozmyślam. Spięta pasami ranna i w potrzasku Grace prawdopodobnie wpadnie w ręce mordercy i oprawcy jej własnej matki, a może ktoś, kto ją odnalazł w ten sposób, chciał się chronić i sprawdzić, czy Grace nie zachoruje. Zauważyliście, że motyw wody jest silny w tej odsłonie? To interesujące, zwłaszcza, że sami twórcy mocno chwalą się efektami pocenia widocznych na postaciach. Może to dawać nam jakieś wskazówki, czym dokładnie może być choroba w 9 odsłonie. Czy woda jest tu kluczem do zrozumienia zagrożenia? Stay close. They're coming.
Prawdopodobnie wnętrze hotelu z długimi korytarzami zdaje się nawiązywać, jak już wspomniałem, do 7. odsłony serii. Z zewnątrz budynku na jego ścianach wiszą zdjęcia zaginionych osób, przypominające te z czasów sprzed epidemii wirusa T, który po cichu zbierał swoje żniwo w górach Arkli. Zwróćmy uwagę również na ujęcia ulic skąpanych o ironią w deszczu. Ale czy to ten sam czas, to samo miejsce? Od pewnego czasu krążą plotki o nowym mieście, które ma nawiązywać do Raccoon City, albo o krótkim fragmencie gry, w którym przemierzamy ulice tego miasta przed epidemią, lecz trudno powiedzieć coś więcej na ten moment. W tle słychać głosy, a spekulanci wskazują na aktorkę głosową Nicole Tompkins, czyli Jill Valentine z Resident Evil 3 Remake. Jednak według mnie to raczej marzenia fanów, choć jako wieloletni entuzjasta Jill chciałbym się mylić i wierzę, że Capcom daje szansę chociaż przez chwilę błysnąć na ekranie. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Do kogo kieruje te słowa tajemniczy mężczyzna? Do matki czy do córki? Wydaje mi się, że bliższą relację między oprawcą a ofiarą będzie tutaj miała Alyssa. Ale dlaczego mogłaby być tak wyjątkowa? Czy z uwagi na to, że przeżyła to, co działo się w Raccoon City, a może antywirus Daylight, który wyleczył ją całkowicie z infekcji wirusem T? Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Ach tak, szanowni państwo, Raccoon City po zakładzie, a jego wygląd przypomina widok niczym po bombach na Hiroshima i Nagasaki. To właśnie ta nutka nostalgii, o której wspomniałem na początku filmu. Posterunek policji to, co z niego zostało. Jak to możliwe, że cokolwiek mogło przetrwać po wybuchu? Przez lata twórcy sami nieco gubili się w tym, jak ostatecznie Raccoon City zostało zniszczone. Czy to był pocisk termobaryczny, a może nuklearny? Jeden, a może kilka, może połączone razem. Sam czasem w materiałach użyłem sprzecznych informacji, za co z góry przepraszam, jeśli kogoś wprowadziłem w błąd. Fakt jest taki, że skoro Outbreak stał się kanonem, to w scenie dodatkowej po napisach końcowych, rzucam wam to jako ciekawostkę, mamy pokazane zgliszcza Raccoon oraz pewien kompleks, który wciąż prowadzi swoje własne badania na miejscu po katastrofie. Zapewne twórcy zgrabnie wykorzystali ten motyw, a pocisk termobaryczny pozbył się nieumarłych. Ale kto wie, jakie demony wypełzły na powierzchnię, gdy kurz już opadł. Żywię nadzieję, że eksploracja miasta będzie obszerniejsza i mimo zgliszczy zajrzymy tam, gdzie jeszcze nie zajrzeliśmy. Ranny mężczyzna ostrzega nas przed czymś lub kimś. Prawdopodobnie ta scena to fragment z hotelu, tym bardziej, że w kolejnym ujęciu widoczne jest monstrum, które może stać się naszym Nemezis. Czy będzie to prześladowca, czy raczej regularny przeciwnik? Z całą pewnością wygląda jak krzyżówka wytworów Evelyn z Resident Evil 7 i wczesnych koncepcji zmutowanych ludzi. Kajdany na jego rękach budzą oczywiste skojarzenia z nikim innym jak Lizę Trevor. Na sam koniec widzimy kilka intrygujących scen. Zamaskowany mężczyzna obezwładnia agenta FBI, który najprawdopodobniej z Grace miał zbadać miejsce zbrodni. Coś poszło nie tak i dali się zaskoczyć. Widzimy również funkcjonariusza z bronią w ręku, znajdującego się w pierwszej fazie przemiany oraz hol z widokiem na kobietę, gdzie wokół rzucają się w oczy medyczne parawany. Za którymś z nich możliwe, że znajduje się Grace spięta pasami z tej sceny. Możliwe, że to miejsce będzie naszą bazą wypadową. Wiele mówi się w plotkach, że Resident Evil 9 będzie na wpółotwartym lub otwartym światem. Warto w tym miejscu odnieść się do wszystkich tych spekulacji. Większość plotek i informacji podawanych przez największe strony okazuje się nieprawdziwa. Dlatego warto każdą taką plotkę traktować z przymrużeniem oka i jako ciekawostkę.
Stukot kajdanów i szkaradne zębiska nieumarłego. Czego chcieć więcej? To tyle, jeśli chodzi o analizę tego, co zobaczyliśmy. Podsumowując, nowa odsłona Resident Evil z całą pewnością, grając w skórze Grace, dzieje się w naszych czasach, a równolegle zajrzymy do Raccoon City. Zanim jednak to nastąpi, Grace odwiedzi prawdopodobnie hotel w Remwood, gdzie będzie miała sprawę do rozwikłania oraz stoczy wewnętrzną walkę z demonami przeszłości. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w trakcie eksploracji hotelu znajdywalibyśmy nagrania jej matki Alysy i tym samym wskoczyli w jej buty, cofając się o te kilka lat, by zobaczyć jej wersję zdarzeń. Coś podobnego do kaset wideo w 7. odsłonie, gdy po ich odtworzeniu jako Mia szukaliśmy wskazówek, by następnie wykorzystać je grając Ethanem. Tylko gdzie w tym wszystkim duże postacie jak Leon, Jill, Chris czy Claire? Krążą plotki, że to Kennedy będzie głównym bohaterem 9. Resident Evil, a Capcom ukrywa jego udział ze względów marketingowych. Jak jest naprawdę, ciężko w tym momencie określić. Resident Evil 9 nakreśla całkowicie nowy rozdział dla serii, ale czuć tutaj również pewnego rodzaju zwieńczenie całości. Czy będzie to odsłona na miarę listu pożegnalnego otwierająca jednocześnie nową erę? Czas pokaże. Na ten moment pozostaje nam czekać na więcej informacji. Osobiście ogromnie cieszę się z nowego trailera. To powieść świeżości i nowy rozdział dla serii Resident Evil, a być może i dla naszej działalności w projekcie Parasol. Jeśli macie pytania, chętnie podyskutuję z Wami w sekcji komentarzy lub na prywatnych wiadomościach. Piszcie śmiało i obserwujcie nasze media społecznościowe, gdyż będziemy Was informować na bieżąco o wszelkich nowościach. Najbliższa konkretna data to tegoroczny Gamescom między 20 a 24 sierpnia, gdzie zobaczymy grywalne demo z 9. odsłony i będziemy mogli zagrać w grę na samych targach. Ciekawe też, czy skoro Alyssa pojawiła się w grze, Capcom pokusi się o remake Outbreaka lub odświeżenie gry jako dodatek do 9, coś na podobnej zasadzie jak to miało miejsce z Resistance czy Reverse. Pamiętajcie, żeby dodać Resident Evil Requiem do listy życzeń i zaobserwujcie oficjalny profil Capcom Polska. Dosyć dywagacji. Dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale Projekt Parasol.